Siemanko, witam serdecznie w podsumowaniu tego miesiąca, w podsumowaniu w sumie mojej wyprawy teraz do Afryki, która była w ostatnich dniach i nie tylko. Wiele osób zadawało różne pytania, także dzisiaj dla Was odpowiem na nie. Ze względu na to, że Senegal to już był taki jakby ostatni kraj, ostatni taki nowy kraj, który był po prostu na mojej mapie, mojej wyprawy, 4-miesięcznej wyprawy. No dobra, jeszcze będzie Polska, jeszcze polecę sobie do Londynu, pokazać Wam, jak wygląda piękny Londyn w święta i wracam na Phuket 4 stycznia i wtedy oficjalnie dopiero zakończy się ta podróż. Moim celem, tak jak Wam mówiłem, jest zrealizowanie 100 odcinków, także 100 odcinków na pewno pojawi się w tej serii. A teraz po prostu odpowiem na parę najciekawszych pytań, które zadawali moi widzowie. Lubię robić Q&A ze względu na to, że ludzie mogą troszkę więcej się dowiedzieć tego, co ich interesuje. Wiecie, w filmach nie zawsze się da przekazać to, co chciałbym przekazać w 100%, to, co ludzi interesuje i tak dalej. Także pamiętajcie o tym zawsze, że jak zrobię takie Q&A, zadawajcie pytania, pytajcie o to, co Was nurtuje, co byście chcieli wiedzieć z ciekawych rzeczy, z podróży, no po prostu wszystko. Także zaczynajmy. Pierwsze pytanko. Co sądzisz o podróży do Rosji w tym czasie przez nas, Polaków? A co mam sądzić? My nie mamy wojny z Rosją. Co mam sądzić? Wojna jest na Ukrainie, nie jest w Polsce. My nie jesteśmy Ukraińcami. Ja do Rosji padę na pewno. Także jeśli ktoś ma jakieś obiekcje wobec tego, to jest tylko i wyłącznie jego sprawa. Dla mnie, jako dla podróżnika, podróż do Rosji to jest super ciekawa sprawa, ze względu na to, że Rosja jest naprawdę bardzo, ale to bardzo pięknym i ciekawym krajem do odwiedzenia. Zresztą ci, którzy byli już kiedyś, na pewno mogą to potwierdzić w komentarzach, bo moi koledzy podróżnicy, wszyscy, którzy byli w Rosji, byli zachwyceni. Rosja jest największym powierzchniowo krajem na świecie i tam jest naprawdę bardzo, bardzo dużo ładnych miejsc do zobaczenia, a ja Wam je pokażę. Czy to będzie 2025? Nie chcę zdradzać, ale Wam je pokażę. To Wam mogę zagwarantować. A jeśli ktoś uważa inaczej, że to nie wypada lub coś, chciałbym Wam tylko zaznaczyć to, że na świecie aktualnie jest prowadzone na pewno z ponad 10 konfliktów zbrojnych, jak nie więcej. I ludzie tylko w Europie przynajmniej mówią tylko o jednej wojnie, ale ja jestem podróżnikiem. Dla mnie to troszkę inaczej wygląda. Oczywiście to bardzo smutne. Mam nadzieję, że ta wojna się jak najszybciej skończy, bo trwa już ponad 3 lata. Ale ja jak będę jak będę chciał pojechać do Rosji, to po prostu pojadę, żeby Wam ją pokazać, jak wygląda. I tyle. Kraj, który zrobił na Tobie największe wrażenie i zmienił Cię. Tajlandia. Tajlandia mnie zmieniła na zawsze i także zostanie. I nie chodzi mi o tą zmianę, co robią w Tajlandii, że wiecie. Nie. To nie o tą zmianę chodzi, także się nie martwcie. Aż tak bardzo Tajlandia mnie nie zmieni. Dalej zostanę zwykłym Piotrkiem. Nie będę miał nic więcej albo mniej. Nie, tak szczerze, nie wiem, który kraj mnie. Każda podróż mnie czegoś uczy. Każda mi coś zostawia w głowie fajnego, ciekawego, jakieś wspomnienia. Czasem te lepsze, czasem gorsze. Ale żeby mnie zmienić, to raczej nie. Raczej żaden taki kraj. Rady dla osób rozpoczynających podróże. No to jakie mam rady? Przede wszystkim nie bać się. Nie bać się podróżować. To nie jest tak, że jak pojedziecie do jakiegoś kraju, to od razu ktoś Was będzie chciał zabić, okraść, pobić lub cokolwiek zrobić. To wcale tak nie wygląda. Ja na mapie swoich podróży zwiedziłem naprawdę bardzo, bardzo dużo krajów, które dla ludzi wydają się naprawdę mega niebezpieczne, a w rzeczywistości wcale takie nie były, bo wiecie, jak większość krajów kreują media, szczególnie kraje na Bliskim Wschodzie. Że pojedziecie, na pewno Was porwą, na pewno Was zabiją, że każda osoba tam to jest, wiecie, nie będę wypowiadał tego słowa, że mi nie zdemonetyzowali,
ale wiecie, robi i tak dalej. Wcale tak nie wygląda. Większość ludzi mieszkających w tych krajach chce, żeby ich kraj był postrzegany za normalny kraj, za fajny, żeby turyści przyjeżdżali, żeby mogli zostawiać tam pieniądze. I wcale tak nie wygląda. Szczerze mówiąc, najniebezpieczniejsze sytuacje, jakie miałem w podróży, no nie licząc Afganistanu, jak myślałem, że trafię do więzienia, że mnie talibowie aresztują, to tak naprawdę to były sytuacje, gdzie jechałem z jakimś wariatem samochodem albo z jakimś wariatem motorem i wtedy było szybciej możliwe, że zginę, niż to, że polecę na przykład, nie wiem, do Jemenu, do Somalii, do Syrii lub gdziekolwiek indziej. No tak to po prostu wygląda. Także nie bójcie się podróżować. Spakujcie plecak i próbujcie. Podróże to jest coś najpiękniejszego, co po prostu może się... Dobra, dla innych ludzi może są jeszcze inne piękniejsze rzeczy, ale podróżowanie, odkrywanie świata jest naprawdę niesamowite, bo świat jest piękny, świat jest otwarty, szczególnie na to, jeśli jesteśmy Polakami, możemy pojechać praktycznie wszędzie. Także trzeba spakować plecak i jechać, ale takie rady. Plecak, nie walizka. Jeśli ktoś nie ma pieniędzy, oszczędzać. Spać w hostelach. Hostele są niesamowite, zawsze poznacie kogoś fajnego. Mimo tego, że stać na drogie hotele, to wolę spać nieraz w hostelach przez to, żeby poznawać ludzi. Dodatkowo komunikacja miejska, jak najwięcej tym podróżować. Autobusy, pociągi, na stopa. Ja na przykład na stopa nie podróżowałem nigdy, bo stop to akurat nie jest mój klimat. Nigdy nikt mnie nie chciał zabierać, ale też nie dziwię się. I odkrywać świat. Niesamowite to jest. Na pewno Wam się spodoba. Twoja Lala nie chce z Tobą wszystkich krajów zwiedzać? Nie, ale nie interesuje. Lala jest podróżniczką, kocha zwiedzanie, kocha podróżowanie, ale ostatnio wymęczyłem za bardzo podróżą. Powiedziała, że teraz na parę miesięcy na pewno ma dość. No i Ala nie ma takiego celu jak ja, żeby zobaczyć każdy kraj na świecie. Ona chce podróżować, chce zwiedzać i tak dalej, poznawać świat. Ale na przykład mówi, że w Afryce większość krajów ją nie interesuje, Bliski Wschód też większość krajów ją nie interesuje. Wiecie, no, ja trafiłem na najlepszą dziewczynę na świecie, bo ona rozumie moje potrzeby, ona rozumie to, jaki ja mam cel, to, co chcę robić, to, że jestem podróżnikiem. Przede wszystkim jak my się poznaliśmy, ona wiedziała, że jestem podróżnikiem i że ja będę podróżował. Że w domu to mnie nie uwięzi na pewno, nie ma szans. I bardzo się cieszę, że tak akceptuje i mnie wspiera, bo najważniejsze jest wspierać kogoś w tym, co robi, a ona mnie wspiera i to jest świetne. W ostatnim czasie pomagaję w zbiórkach na 2 świetlice dla dzieci na wyspie Sal i czekajcie, gdzieś mi to uciekło, i w Gambii. Czy wrócisz sprawdzić, czy świetlice dla dzieci są zrobione? Nie wrócę. Mamy takie czasy, że jest telefon i można nagrać film. Nie trzeba specjalnie lecieć do danego miejsca. Zresztą wyspa Sal ani Gambia, dla mnie to były miejsca, które po prostu trzeba było zobaczyć, odhaczyć i tyle. Na pewno nie mam żadnej potrzeby tam wracać już więcej, bo nic tam ciekawego nie ma, co by mnie mogło zainteresować podróżniczo. Dziewczyny wiedzą, że muszą nagrywać filmy z tego, jakie są efekty, jak to wygląda. Od razu im powiedziałem, że co jakiś czas muszę dostawać film, tak, jakie zmiany tam nastąpiły w tych miejscach i na co zostały wydane te pieniądze, bo ja chcę być uczciwy wobec moich widzów. Jeśli pomogłem dziewczynom to zrobić, to one wiedzą, że teraz muszą się odwdzięczyć tym, żeby wysłać mi te filmy. Te pieniądze mają być wydane na to, na co były zbierane. Także po prostu, co będę dostał jakiś filmik, widzowie na pewno będą to widzieli, będą widzieli efekty. Zrobiliśmy naprawdę świetną sprawę. Bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję. Wszystkim tym, którzy wsparli lub nie zdążyli wesprzeć, ale chcieli to zrobić, bo niektórzy po prostu za późno oglądali film, a na Sal uzbierało się praktycznie w 20 godzin. Tak, w Gambii później to w 8 godzin się uzbierało. O 16 wrzuciłem filmik, a o 24 już były zebrane pieniądze, także naprawdę niesamowicie, jak to wszystko fajnie zagrało. I bardzo się cieszę, że mogliśmy pomóc, że mogliśmy zrobić coś takiego i jestem naprawdę dumny z tego, jakich mam widzów. Także dziękuję. Czy odzyskałeś pieniądze za stracone bilety z Wysp Zielonego Przylądka do Gambii, hotel, wyżywienie, tak i tak? Nie odzyskałem. Ale będę jeszcze próbował, ale jeszcze nie odzyskałem.
Czy miałeś chwilę załamania podczas swoich podróży? Czy możesz podać przykład? Nie, załamanie nie. No, czemu ja mam być załamany? Ja realizuję marzenia, robię coś, czego większość ludzi po prostu nie może, bo nie ma takiej możliwości. Mogę pokazywać ludziom świat, także daję ludziom szczęście, bo mogą sobie codziennie usiąść przed telewizorem czy laptopem i zobaczyć, jak wygląda dany kraj, dane miejsce. Mogę im to pokazywać. Także jestem szczęśliwy w swoich podróżach, jestem szczęśliwy w tym, co robię. Mimo tego, że naprawdę w ostatnim czasie, przez ostatnie 2 tygodnie pojawiło się już straszne zmęczenie. Nie wiem, czy po prostu już za długo, czy już przebodźcowany troszkę byłem, czy co, ale już rano wstawałem zmęczony, także już wiedziałem, że to już jest na finiszu. Ale ja tak zawsze, ja tak miałem już dawno, ja to powtarzałem wiele razy widzom, bo wiele osób może o tym nie wiedzieć, bo bardzo dużo nowych widzów tu doszło w ostatnim roku, prawie 300 000 nowych subskrybentów. Przez ostatnie miesiące, w każdym miesiącu po 8 milionów wyświetleń filmów, także dziękuję bardzo. Ale wiele osób może o tym nie wiedzieć. Ja zawsze miałem taki limit podróży 3 miesiące. 3 miesiące naprawdę super, mogłem podróżować, robić wszystko i tak dalej i to było świetne, a później się pojawiało już to zmęczenie. W tym roku ruszyłem miesiąc wcześniej i stwierdziłem, że zrobię 4 miesiące. No i jednak życia nie oszuka. Jednak się pojawiło to zmęczenie. Ale to było takie, że wiecie, no było trochę. Ja wiem, że czasem zdarzyło mi się gdzieś tam ponarzekać i tak dalej w filmie, ale to nie było narzekanie absolutnie takie, że narzekanie, bo uważam, że my nie możemy narzekać. Przez to, że się urodziliśmy w Polsce, mamy polski paszport, nie powinniśmy narzekać, bo ludzie na świecie mają zdecydowanie gorzej w wielu miejscach. Także jesteśmy szczęściarzami naprawdę. No ale to było takie, wiecie, po prostu ze zmęczenia. No. Ale załamania nie było ani raz. Nie pozwalam sobie na takie coś. I uważam, że ja naprawdę jestem tak szczęśliwym człowiekiem, tak mam dobre życie i tak dalej, że nie mogę się załamywać, bo nie mam do tego prawa. Co najbardziej doceniasz podróżując po świecie? Uwielbiam Cię oglądać. No, na pewno to, gdzie się urodziłem, skąd jestem, jaki mam paszport i jakie mają życie. Bo naprawdę jak się pozwiedza troszkę Afrykę, pozwiedza się Bliski Wschód, pozwiedza się nawet, wiecie, tam gdzieś te Karaiby, Stany Zjednoczone, pojedzie się nawet takiej Kanady, zobaczyć wiele tych złych miejsc na świecie, albo wiele biednych, albo miejsc, gdzie w ogóle są konflikty zbrojne. Także my mieszkając, no dobra, nie mieszkam, ale urodząc się w Polsce, w wolnej Polsce, mieszkając w Europie, ja mieszkam gdzie indziej, ale akurat też, wiecie, posługuję się cały czas tym paszportem i zawsze będę mówił, że jestem Polakiem. Także jesteśmy naprawdę dużymi szczęściarzami. Uwierzcie mi to. I myślę, że wiele osób, które mnie ogląda od długiego czasu i widzi to, co pokazuje, co się dzieje na świecie, to na pewno też docenia. Podsumowując, tak wszystkie kraje do tej pory, które zwiedziłeś, taka szybka rolka od 1 do 135, no nie, no gdzie? Nie ma szans takiego czegoś zrobić. Jeśli ktoś chce sprawdzić kraje, które odwiedziłem, to może sobie wejść po prostu na Nomadmania. To jest taka ogólnoświatowa strona podróżników z całego świata. I tam może wejść po prostu na profil podróży wojownika i zobaczyć sobie wszystko. Najgorszy i najlepszy kraj w tej podróży. No najlepszym krajem, tylko nie wiem co to znaczy najlepszy, bo dużo było fajnych. Ale pod względem najciekawsza kultura, najciekawsze widoki, Etiopia. Myślę, że Etiopia na pewno. W Etiopii spędziłem chyba 10 albo 11 albo 12 dni, nie pamiętam już dokładnie ile tam byłem. Dobra, przypuśćmy coś koło 2 tygodni, niecałych. Dolina rzeki Omo, te plemiona wszystkie, no niesamowite po prostu. No to zapadnie na pewno długo w mojej pamięci. Północ, czyli pustynia danakilska, wiecie, ten wulkan, ta siarka, to było jedno z miejsc, które wpisuję do listy najpiękniejszych rzeczy natury, jakie widziałem, miejsc natury, które widziałem w ogóle na świecie. W ogóle w tej podróży było parę takich miejsc. Ta podróż była naprawdę niesamowita, bo pustynia danakilska na pewno się zapisze, wulkan Fuego w Gwatemali na pewno. Marzeniem moim było zobaczyć wybuchający wulkan, a on wybuchał co 5 minut. Góry Awatara w Chinach. Niesamowite po prostu. No coś cudownego. W ogóle Chiny super są. Nie licząc tego, że po prostu się zachowują jak świnie, bo no nawet gorzej. Harkanie, plucie, pierdzenie i
fuj, to jest okropne, serio. Ale to akurat nie patrzę na ten, patrzę pod tym względem, że tam było ładnie. Czy coś jeszcze tutaj było takiego, co się zapisze w mojej pamięci na pewno? No może coś było, ale już nie pamiętam. No ale, no, na pewno, to było wszystko na pewno fajne. A, jeszcze nie odpowiedziałem, a jaki był najgorszy moment? Na czas, kiedy się obudziłem, a raczej otknąłem po burzy piaskowej na pociągu, to na pewno to wtedy był dla mnie najgorszy czas, ale po 2 godzinach już mi później przeszło i koniec końców na dobre to wyszło. I bardzo dobrze teraz wspominam tą podróż i myślę, że kiedyś ją jeszcze powtórzę, ale już może nie sam, może z kimś, żeby komuś też sprawić taką frajdę. Wiecie, że jestem bardziej doświadczony w tym, także może Pawła wezmę. To by było ciekawe. No. Paweł mi kiedyś powiedział, że nigdy nie pojedzie do Indii. Ja mu powiedziałem, Paweł, to zobaczę, że pojedziesz. No i pojechał. Jeszcze do jednego z najgorszych miejsc. Slumsy Dharavi. Hotel, no. Ale chyba wspomina dobrze. Na pewno wspomina dobrze. Także może na pociąg do Mauretanii też. Tylko tam było ciężko go przemycić, bo jednak tam trasa trochę trwa. Tam bym biletu nie kupił od razu do miasta, gdzie leci pociąg, gdzie odjeżdża pociąg. Ale czas pokaże. Na pewno z Pawłem jeszcze ruszę w przyszłym roku w jakąś podróż. Już jesteśmy umówieni. Może się uda dłuższą, taką z 3 tygodnie. No, będę musiał wymyślić na pewno fajny plan. Podczas tej podróży na trasie miało być Haiti, Libia i Wenezuela. Co się stało, że tam nie pojechałeś? Tak, do Libii dalej wizy nie dostałem. Drugi raz już aplikowałem i nie dostałem wizy. Cały czas jest pending, czyli cały czas ona wisi. Będę musiał to chyba przez jakąś agencję załatwiać w przyszłym roku, bo bezpośrednio przez stronę rządową po prostu mi się nie uda tego zrobić. Szkoda. No ale tak jest, jak jest. Haiti. Do Haiti po prostu do stolicy nie można polecieć samemu, bo no, można źle skończyć. Także tam potrzebowałem mieć kogoś miejscowego, jakiegoś lokalsa. No to lokalsa sobie znalazłem gdzieś tam na jakichś grupach na Facebooku, chyba na Every Passport Stamp. Tak mi się wydaje, że chyba tam go znalazłem. Byłem cały czas z nim w kontakcie, wszystko fajnie, już byliśmy umówieni. On mi znalazł miejsce dobre, gdzie się zatrzymać, w jakimś hotelu, załatwił samochód z kierowcą, on miał mi pokazać, tam miałem na 4 dni polecieć. Pewnego dnia napisał mi wiadomość na Facebooku: przepraszam, mam zepsuty telefon, odezwę się, jak tylko go naprawię. I to by było na tyle. Już nigdy więcej się nie odezwał, niestety. Nie wiem, czy się coś stało z nim, czy coś, ale no po prostu chłopak się rozpłynął. Ani nie odpisywał na Facebooku, telefon nie działa, nie ma chłopa. Wenezuela. Do Wenezueli prawie doleciałem. Prawie. Miałem kupione bilety. Lecz niestety na wyspie jednej karaibskiej utknąłem, ponieważ samolot się spóźnił. Utknąłem tam 3 dni, a na Curaçao. A stamtąd, jeśli bym chciał lecieć po weekendzie, tak jak były kolejne loty, lot wychodził 1000 euro w jedną stronę, 600 powrót. Na miejscu miałem wydać jeszcze około 1000 euro. Także po prostu nie było warto tego robić, bo mogę sobie tam polecieć w innym czasie i zrobić to samo, ale za dużo, dużo taniej. I stwierdziłem, że kupuję samolot po prostu na wyspę Sal, na wyspę Zielonego Przylądka i lecę do Afryki. I tak spędziłem właśnie ostatni miesiąc w Afryce. Czym będzie możliwość spotkania Ciebie i Lali w Tajlandii w lutym? Co do spotkania? To spotkania są bardzo łatwe. Phuket wbrew pozorom wcale nie jest tak duże, jak się wydaje i tam zawsze można się gdzieś przejść na jakimś patong lub gdziekolwiek indziej, lub po prostu gdzieś przypadkowo. Umawiać się jako umawiać tak typowo na kawę, piwo i tak dalej, to po prostu się nie umawiamy z nikim, bo za dużo tych osób chce się spotykać, no i po prostu nie ma takiej możliwości. Jest zawsze też, to jest dobra podpowiedź dla kogoś, jakby chciał ktoś się spotkać, pogadać. Można po prostu wziąć wycieczki od nas, Polacy na Phuket. Załatwiamy wycieczki, no i wtedy, wiecie, zawsze tam albo ja przyjeżdżam, albo brat przyjeżdża, albo po prostu załatwiamy to, no, ale to też zależy gdzie i jak i tak dalej. Ale to jest taka jedna podpowiedź, że po prostu można tak. A w ogóle jak ktoś leci do Tajlandii, no to oczywiście serdecznie polecam, jak ktoś leci na Phuket, tak to serdecznie polecam właśnie odezwać się do nas na Polacy na Phuket na Instagramie. Pomożemy załatwić wycieczki w bardzo dobrych cenach.
Współpracujemy z lokalnym biurem podróży od już wielu, wielu lat. I znamy w ogóle tą panią już w ogóle od pierwszego razu w Tajlandii, od 2011 roku. Także się znamy bardzo, bardzo dobrze. Wszystko zawsze jest tak, jak powinno, także będziecie zadowoleni. Jeśli ktoś chce zaplanować taki wyjazd, no to oczywiście polecam naszego e-booka. Nasza Tajlandia, który po prostu sprzedał się w niesamowitym nakładzie e-booków i tak dalej. Myślę, że jest szansa na bestseller internetowy. Może w przyszłym roku, albo po tym sezonie, zobaczymy. Fajnie, bo wiecie, tak naprawdę ludzie są zachwyceni tym e-bookiem. Wiele osób, można powiedzieć tysiące osób zaplanowało sobie podróż czytając tego e-booka i każdy mówił, że jest po prostu dopracowany tak, jak powinien być. Także nas to bardzo, bardzo cieszy. Także jak ktoś chce, to zapraszam. Strona www.notolecę.com. Albo jest trzecia opcja Cię spotkać, a w sumie to jest druga, wpaść do nas na obóz. Cały styczeń robimy obozy. Pierwsze 2 tygodnie jest pierwszy obóz, drugie 2 tygodnie stycznia jest drugi obóz, później 2 tygodnie przerwy i kolejne 2 tygodnie końcowe lutego jest trzeci obóz, a później jeszcze w kwietniu jest kolejny obóz. Ale na razie sprzedajemy właśnie te styczniowe i na luty. Także jak ktoś jest chętny, to zapraszamy wpaść, potrenować sobie Muay Thai, troszkę spędzić z nami czasu, poimprezować, pozwiedzać, ponieważ zawsze mamy wycieczki różne, zorganizowane, grupowe. Na pewno warto. Czy będziesz zmieniał sprzęt do filmowania? Nie, nie będę. Ja od samego początku nagrywam filmy telefonem. Ja chcę pokazać po prostu młodym twórcom, ludziom, którzy zaczynają, że nie trzeba mieć nie wiadomo ilu pieniędzy na jakiś super sprzęt, że to jest duża inwestycja i tak dalej. Jak zaczynałem nagrywać na kanał, używałem iPhone 11. No wiadomo, w tych czasach to już to nie przejdzie, no ale wtedy tak było. I ja nagrywałem telefonem, montowałem na telefonie i wrzucałem z telefonu. Wszystko po prostu robiłem telefonem. Po 2 latach zacząłem współpracować oczywiście z Grzesiem, który robi teraz filmy, ja już nie robię. Filip robi napisy angielskie. No ale to tak wygląda, że ja dalej nagrywam tym telefonem, ponieważ ja uwielbiam to robić. Telefon możecie wyciągnąć w każdej możliwej sytuacji, zawsze można go jakoś czaić, a chodzenie z dużym aparatem, który nagrywa, to już rzucacie się z kilometra w oczy po prostu. Myślę, że wiele sytuacji, które nagrałem, które pokazałem, jeśli bym nie nagrywał tego telefonem, w ogóle byście ich nie mogli zobaczyć. Nie ma szans. I tak w wielu przypadkach mi się nie udawało nagrywać i tak wszystkiego, co chciałem, lub po prostu był przypał, trzeba było chować nawet telefon. No ale wtedy to sobie nie wyobrażam mieć kamery w ogóle. No, odpada, totalnie odpada. Także u mnie na pewno zostanie telefon. Chcę, żeby było tak, jak jest od początku. Teraz jak ktoś pyta, nagrywam iPhone'em 15 Pro Max. Ma po prostu idealną kamerę do nagrywania. W 4K, 60 klatek. No, działa idealnie. Dlatego po co zmieniać? Jest dobrze jak jest i tak zostanie. Jaki jest najtrudniejszy kraj do podróżowania między krajami? Kontynent do podróżowania między krajami, sorry. No Afryka zdecydowanie. Ameryka Południowa prosta. Tam prawie nigdzie nie trzeba wizy załatwiać. Wszędzie dostajecie na lotnisku. No, nie wszędzie, ale w większości krajów dostajecie po prostu on arrive, czyli wizę na lotnisku lub na granicy. Ale są parę krajów, gdzie trzeba, to od razu mówię. Stany, wiadomo, banał. No dobra, jeszcze ocean, ale dobra, to już nie mówmy, bo to są wyspy. Na oceanie, no to wiadomo, tam wszystko jest też skomplikowane, ale to jest bardziej drogie niż skomplikowane. Ale Afryka na pewno jest najwięcej problemów ze wszystkim. Z otrzymywaniem wiz, z transportem, z przemieszczaniem się, wiecie, z odwołanymi samolotami. Nie zmieścicie się do busa albo coś. No Afryka jest bardzo wymagająca. No Europa też jest banalna, to nawet Europy to nawet nie wymieniam. Azja w większości krajów też spoko, łatwo się przemieszczać. Ale Afryka, kosmos. Jaki masz plecak i pojemność? Mam z Forklaza, z Decathlonu, 60 litrów. No, takiej. I w większości, znaczy zawsze go biorę jako podręczny. Rzadko kiedy się nie udaje. No może raz na 100 lotów się nie uda go wcisnąć. Jak szybko to zleciało. Wiele filmów oglądam na siłowni. No w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale na wielu siłowniach w Polsce, w sumie na 300 siłowniach w Polsce, na tych sieciówkach, możecie oglądać podróże
i można oglądać te odcinki. Znaczy to są takie skróty odcinków, takie 8-minutowe, ale można oglądać. Także naprawdę fajnie. Cieszę się, że niektórym ludziom mogę umilać czas podczas treningu, podczas cardio. Fajne to jest. Święta, gdzie spędzacie? No to na święta lecę do Polski. Tam już Ala jest, już czeka na mnie. Moi rodzice na mnie czekają. Także lecę do rodziców. Samą Wigilię spędzamy u Ali, ponieważ z moimi rodzicami spędzaliśmy w tamtym roku Wigilię. W tym roku spędzamy z Ali rodzicami, z jej rodziną. Ale w drugi dzień świąt po prostu jedziemy też do mnie oczywiście, żeby też trochę święt spędzić z rodzicami. Także zapowiadają się święta, jakich nie miałem od 10 lat chyba. Nie pamiętam kiedy ostatni raz, no chyba, czekajcie, kiedy ja ostatni raz w Polsce na święta byłem? Na pewno odkąd wyjechałem do Tajlandii, to nie byłem ani raz. Czyli praktycznie już 2000, no to będzie już jakieś 7 lat. Albo 6, nie wiem, 6-7. A wcześniej też nie pamiętam, no między 8 a 10 lat nie byłem w Polsce na świętach, także bardzo jestem podekscytowany i bardzo się cieszę, tylko najgorsze jest to, że śniegu nie ma. Ja byłem przekonany, że przyjedziemy do Polski, wiecie, ja mieszkam w górach, ja byłem przekonany, że będzie dużo śniegu, ale mieszkam na Podlasiu, to tam też zawsze jest dowalone śniegiem. No a podobno nie ma i nie będzie. Dzisiaj gadałem z mamą, to mówiła, że słoneczko świeci, że wiosna jest. Najgorzej. I jeszcze idziemy do Zakopanego na Sylwestra. Chcieliśmy też jeździć, po prostu wykorzystać ten czas, żeby jeździć na desce, inni na nartach. No i nie wiem, czy będzie taka możliwość w ogóle. Na desce nie byłem też z 7-8 lat. Kiedyś bardzo dużo jeździłem, bo lubiłem. Ale teraz nie byłem bardzo długo, chciałem sobie pojeździć w końcu. No i chyba nie będzie znowu takiej możliwości. Co byś robił, jak odwiedzisz już wszystkie kraje? No co? Będę robił to samo, tylko inaczej. To, że odwiedzę każdy kraj, to nie znaczy, że zwiedzę każdy kraj, bo jest dużo miejsc, wiecie, lecicie na przykład, nie wiem, no dobra, akurat tu mogę powiedzieć w Senegalu, no trochę dolną część też przejechałem, tutaj koło Dakaru też trochę, ale jeszcze można dużo dalej w ogóle pojechać. Także są miejsca w krajach, których nie da się wszystkich zobaczyć, także później będę zwiedzał też, będę więcej odkrywał, będę zdobywał może różne rzeczy, różne miejsca, jakieś szczyty, zawsze jest co robić. Świat jest tak ogromny, chociaż czasem twierdzę, że świat jest mały, a mi się kurczy już coraz bardziej. I w wielu miejscach po prostu spotykam ludzi i mówię, świat jest mały. No i czasem tak mi się wydaje, ale to zawsze będzie co robić. Może więcej rajskich miejsc, a trochę mniej tego syfu, jak w Afryce, w Indiach. Ale to jest ciekawe, bo to właśnie się najlepiej ogląda, to ludzie się najbardziej tym interesują. Pokazuję rajskie miejsca, to nikomu się tego oglądać nie chce po prostu. Ja to od razu widzę. Wiecie, ja potrafię stwierdzić po wynikach filmów, co ludzi interesuje. Indie to ludzi zawsze interesują. Ja ile razy bym nie pojechał do Indii, Indie zawsze się dobrze oglądają i ludzie zawsze chcą to oglądać. Afryka też się zawsze ogląda. Teraz te odcinki troszkę miały mniejsze zasięgi, ale nie wiem, czy Shadowbana nie dostałem za coś przypadkiem. Bo to tak nagle widziałem, że wiecie, ja widzę po wykresie, jak idą te odcinki, przeważnie wiecie, wszystkie jakoś tak, a nagle było tak. Także coś tu musiało nie zagrać, coś gdzieś chyba coś źle zrobiłem, ale to nic. Zaraz to z powrotem wróci do góry, a zresztą już i tak jest blisko końca. W ogóle jak wrócę do Tajlandii, to oczywiście będę nagrywał dużo, no może nie dużo, ale będę starał się pokazywać też dużo fajnych rzeczy, dużo pokazywać miejsc, które warto zobaczyć, które warto zwiedzić, może nowe miejsca, dla większości z Was nowe miejsca, ponieważ dużo osób jest od tego roku na kanale. Ja w ogóle wiele miejsc chcę pojechać znowu, w których byłem już na przykład 2-3 lata temu albo 4. Także seria z Tajlandii będzie fajna, ja w ogóle uwielbiam promować Tajlandię ze względu na to, że kocham ten kraj. I ja wiem, że tam jest pięknie, świetnie, ludzie są uśmiechnięci, jest piękna natura, pyszne jedzenie. Dla mnie tajska i polska kuchnia są dwie najlepsze na świecie po prostu. Ciężko mi stwierdzić, która jest lepsza, ale no, na pewno numer 1 obydwie mają. Nie da się podzielić. Totalnie. Mają pół i pół i razem jest jeden. Tak to jest. Także na pewno dużo zobaczycie. Ja w ogóle Tajlandię się fajnie ogląda, bo Tajlandia jest piękna, ciekawa i na pewno Was te odcinki też będą interesowały.
Dodatkowo teraz wiecie, już też się wiele poprawiło, dużo jakichś fajnych tych detali Grzesiu wprowadził w montażu. To będą dobre odcinki na pewno. Czy zrobisz podsumowanie, w ilu krajach byłeś w 2024 roku, w jakich podróżach i całkowity koszt podróży? No koszt podróży to na pewno nie zrobię, bo nie mam bladego pojęcia. Mogę tak mniej więcej stwierdzić, ile to było, ale co do złotówki to na pewno nie ma szans wyliczyć. Ale było to dużo. Na pewno było to bardzo, bardzo dużo pieniędzy w tym roku. Ze względu na to, że postawiłem na to, żeby się Wam nie nudziło, żeby cały czas były zmiany, żeby cały czas się coś działo, żeby zmieniać te kontynenty, kraje i tak dalej, żeby utrzymać Waszą uwagę na kanale. A to wszystko kosztowało, szczególnie loty lotnicze, bardzo dużo. No, bardzo loty kosztowały dużo, to na pewno. W ilu krajach byłem, to też na pewno to wszystko będzie, ja już Wam mogę powiedzieć mniej więcej. Będzie 99 odcinków z podróży, a numer 100 na 100 to będzie podsumowanie dokładnie podróży, roku i tak dalej, i tak dalej. To będzie taki odcinek finałowy, który dopiero i tak się ukaże w styczniu, ponieważ do końca roku i tak muszę doczekać, żeby wszystko sobie to zobaczyć. Później będę musiał mieć czas, żeby to wszystko pospisywać, policzyć, zobaczyć co i jak. No i oczywiście później Grzesiu będzie potrzebował dość dużo czasu na montaż tego, bo to będzie bardzo, bardzo dużo pracy, ale ten odcinek będzie na tyle wyjątkowy, że sam się nie mogę doczekać, że jak będzie. Będę na pewno sam go oglądał z dużym zaciekawieniem. Ostatnio powiem Wam tak, że nie mam czasu oglądać wszystkich odcinków, ale oczywiście staram się, ale nie mam czasu na wszystko. Ale na ten odcinek będę czekał na pewno, bo to będzie coś fajnego. Którą podróż zapamiętasz na zawsze, która jest podróż 2024 roku? Pociąg w Mauretanii. To mi naprawdę dało popalić. No, tego nigdy nie zapomnę, przenigdy. Mimo tego, że to się wydawało coś tak prostego do zrobienia, dla mnie przynajmniej prostego, wiecie, jako doświadczonego podróżnika, nie mówię, że dla każdego, bo to nie było wcale proste, ale dla mnie to się wydawało takie proste. To mnie tak dojechało po prostu, mnie to tak zmieliło w nocy. Ale no, tej podróży na pewno nie zapomnę. No, wiele było fajnych krajów, wiele fajnych przygód. Musiałem sobie po prostu przeglądać cały rok. Ja już tego miałem tak naprawdę tak dużo, że nie pamiętam wszystkiego, także właśnie w tym ostatnim odcinku zrobię taki research jeszcze wszystkiego, żeby sprawdzić odcinki, które były, żeby sobie poprzypominać. I wtedy będzie mi najłatwiej stwierdzić, ale teraz tak pierwsza myśl to jest pociąg w Mauretanii. Kiedy ruszysz w kolejną podróż? W marcu będę coś nagrywał, jeszcze nie mogę zdradzać co, chyba że mogę, nie wiem. Nie wiem, będziemy program kręcić. Wracamy do tematu programu, także będziemy nagrywać program w marcu przez pewien okres i później w kwietniu przez pewien okres i ten program się ukaże pod koniec, po wakacjach w przyszłym roku. W ogóle pierwszy odcinek, ten co kręciliśmy w Rio de Janeiro, będzie jeszcze w tym roku. Będziecie go mogli oglądać w telewizji, także to jest fajne też. Dogadaliśmy się, dobrze wyszło. Myślę, że fajne, bardzo ciekawe odcinki będą. Później w kwietniu muszę być w Tajlandii, ponieważ mamy kolejny obóz i są święta. No i później pod koniec kwietnia ruszam. Tak to mniej więcej będzie. Będę w podróży do kwiecień, maj, czerwiec. Lipiec spędzam w Europie, jak co roku. A później lecimy do Stanów z Alą w sierpniu. Kupujemy kampera albo będziemy budować kampera. Jeszcze nie wiadomo, jaki będzie plan. I zwiedzamy Stany przez kolejny miesiąc. Przez 3 miesiące prawdopodobnie będziemy po Stanach podróżować. Może więcej, może mniej. Zobaczymy, jak wytrzymamy. Wiecie, nigdy nie spędziliśmy 3 miesięcy w samochodzie, w kamperze, a to jednak to nie jest takie łatwe, jak się komuś wydaje. Bo to siedzicie cały czas, wiecie, zamknięci na jednej przestrzeni. Ale zobaczymy, na pewno będzie. Chcemy to zrobić też mądrze, żeby właśnie się tym nie przesycić. Czyli po prostu przylatujemy do Stanów, kupujemy takiego kampera. Będziemy zaczynać na pewno od wschodniej strony, ze względu na to, że wtedy tam będzie jeszcze lato. Żeby zwiedzić tam, co się da w lato. Następnie polecimy sobie na przykład na Karaiby gdzieś na tydzień, żeby oddychnąć trochę od tego kampera. Wrócimy z powrotem do kampera. Znowu przejdziemy pewien teren. Nie, pewien teren, nie teren. Ja pierwszy. Coś mi wypadło z głowy normalnie.
No miesza z tym. Przejedziemy trochę i znowu sobie na przykład polecimy na Hawaje, wrócimy i znowu pojedziemy i tak dalej, i tak dalej. I tak to będzie wyglądało. Żeby nie być cały czas 3 miesiące odbite w tym, bo to by nie było ciekawe. No, a później co dalej, to się okaże. Teraz parę pytań jeszcze było z YouTube'a. Czy po powrocie do domu zrobisz tour de swojej hacjenty? Na pewno chcemy przygotować odcinek z tego, jak była, jak jest teraz, bo dom jest praktycznie skończony. Jeszcze na parę detali, jakichś małych mebli i tak dalej trzeba kupić, ale już praktycznie jest gotowy. Także myślę, że w połowie stycznia już powinno być ok. I wtedy zrobimy odcinek, bo po prostu to, jak ja widzę, jakie zmiany tam nastały, to jest po prostu jak wybudowany nowy dom. Tak to wygląda. Czy w przyszłym roku będzie Islandia? Może tak. Bardzo bym chciał to zrobić właśnie w wakacje w lipcu, zanim jeszcze pojedziemy na Tomorrowland i na Ibizę, żeby właśnie zobaczyć tą Islandię. Ale zobaczymy, czas pokaże. Mam nadzieję, że tak się uda. Piotr, myślisz, że o spotkaniu z Alą i powrocie do domu do Tajlandii? Jeju, codziennie. Już naprawdę nie mogłem tego doczekać. Czy masz planie odwiedzić Paragwaj? No w Paragwaju to jest jeden z 4 krajów, w których nie byłem w Ameryce Południowej, także na pewno kiedyś. O, mnóstwo latasz samolotami. Czy miałeś kiedyś jakiś incydent w powietrzu? Ostatnio, znaczy ogólnie ja tam się latać nie boję, bo ja tyle latam, że nie mógłbym się bać, bo bym nie dał rady latać. Ale ostatnio lecimy, panie rozdają napoje, a tu normalnie tak, leci i tak, puf, normalnie wózek podskoczył, pani podskoczyła, te napoje wszystkie podskoczyły. Nie wiem, co to się stało, ale no, powiem wam, że normalnie pani obok mnie siedziała, to mi tak złapała za rękę, taka przerażona. No to troszkę mi szybciej serce zabiło wtedy. Ale nie, ja uważam, że nie można się bać latać. Samolot to jest najbezpieczniejszy środek transportu. Naprawdę, to już bardziej się można bać, nie wiem, samochodem jeździć, pociągiem jeździć, autobusem. Jesteście bardziej narażeni na to, że zginiecie niż w samolocie. Także nie bójcie się latać. A to, że czasem potrzepie, uderzenia wiatrów, jakieś, wiecie, turbulencje, to nie ma się czego bać. No i dobra, to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam was wszystkich. Chciałbym powiedzieć, żebyście zostawili subskrypcję. Zapraszam na kolejny odcinek, który będzie już z Krakowa, z Polski dokładnie. No i to będzie już odcinek w sumie przed samymi świętami, także na pewno bardzo serdecznie was na niego zapraszam, bo będzie tam parę słów do każdego z was. Pozdrawiam serdecznie, na razie.